trochę wstydliwie i tak po kryjomu niemalże, dzień po wyborach samorządowych na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy w uproszczeniu zwanej ustawą o kredycie Mieszkanie na start, czyli tym słynnym programie kredytu 0%, który tak nie do końca tym kredytem jest. Przypomnę, że założenia do tego projektu były dość szeroko omawiane i dość mocno krytykowane przez wielu uczestników i ekspertów rynku nieruchomości. No, rząd wysłuchał tych konsultacji, wysłuchał tych zdań i zrobił to, co zrobił, czyli wprowadził ten projekt. Jaki on jest, dla kogo dobry, dla kogo zły, czy podbije ceny nieruchomości, ceny mieszkań, tak samo jak zrobił to bezpieczny kredyt 2%. O tym będzie w tej audycji. Ale w ogóle chciałem powiedzieć Wam, że wszelkie wiadomości, wykresy w takiej bardziej czytelnej formie dostajecie na naszej stronie symen24.pl, gdzie również znajdziecie z pewnością dużo wiedzy i wiele szkoleń w ogóle o obrocie nieruchomościami. Tak więc zapraszam na tą stronę. Oczywiście zapraszam też do subskrybowania naszego kanału i pisaniu nam w komentarzach swoich uwag na temat właśnie tego kredytu, na temat rynku nieruchomości, Waszych doświadczeń, a także sugestie nowych tematów. W ogóle obiecuję, że niedługo się do niektórych tematów przez Was zaproponowanych w takiej sesji Q&A odniosę. I przejdźmy do tej ustawy. Co w niej zrobiono? Przede wszystkim, zanim przedstawię główne założenia, to muszę powiedzieć, że wprowadzono tam kilka definicji i wprowadzono tam na przykład definicję gospodarstwa domowego, która jest inna niż ta, którą stosuje GUS. W tej definicji to gospodarstwo domowe to jest jakiś jeden kredytobiorca ze swoimi, w uproszczeniu, swoimi dziećmi, albo jest to dwóch kredytobiorców właśnie z dziećmi. Czyli to nie jest jakaś rodzina, gdzie tam jeszcze dziadek, babcia do tego dojdą, że tam będzie na przykład 5 osób dorosłych w tym gospodarstwie domowym. To jest jedno. Drugie, wprowadzono również pojęcie dochodu rodziny i tak z grubsza w uproszczeniu to, co będę pokazywał Wam na progach dochodowych, to dotyczy takiego dochodu już netto, czyli po odliczeniu podatków, PIT, składek na ZUS i tak dalej. I teraz co w tej ustawie przewidziano takiego ciekawego? Po pierwsze wprowadzono wysokość dopłat według bardzo skomplikowanego wzoru, ale poczekajcie spokojnie, ja zaraz pokażę na wykresie takie uproszczone tłumaczenie tego wszystkiego, co tu jest. Te wzory mówią, że ten K to jest kwota dopłaty do raty kredytu i ona jest taki mnożnik CK, czyli jakaś taka część kapitałowa, do tego jeszcze wrócę, pomnożona przez w uproszczeniu oprocentowanie takie wolnorynkowe w bankach i pomniejszone o 1,5%. Dla kogoś, kto jest w gospodarstwie, w którym nie ma żadnego dziecka, czyli dla singla albo dla pary, tam gdzie jest jakieś jedno dziecko się pojawia, no to już jest 1%, tam gdzie dwoje dzieci to 0,5%, a gdzie troje i więcej dzieci to 0% ten wskaźnik wynosi i to się tłumaczy trochę inaczej, że po prostu załóżmy, że jeżeli kredyt, czy ten wskaźnik kredytów obecnie jest na poziomie na przykład 6%, to jeżeli jesteś na przykład singlem, to dostaniesz, Twoja dopłata będzie wynosiła 4,5%, czyli tak jakbyś płacił faktycznie kredyt 1,5%. To tak można w uproszczeniu troszeczkę wytłumaczyć. Natomiast te kwoty dopłat i ta część kapitałowa jest ważna. Ta część kapitałowa finansowana tylko wynosi na przykład dla jednej osoby 200 000, dla 5 osób lub więcej 600 000. Czyli jeżeli jesteś singlem, a potrzebujesz wziąć kredyt na przykład 400 000, to ten kredyt z dopłatą będzie wynosił tylko 200 000, a reszta kredytu będzie oprocentowana na zasadach, nazwijmy to,
po prostu wolnorynkowych i tak odpowiednio dla 2 osób 400, dla 3 osób 450, dla 4 osób 500 tysięcy i 600 tysięcy, gdy tych osób jest więcej niż 5 lub 5. Ale też jest ograniczenie dochodu tego gospodarstwa i zmniejszenie dopłaty, jeżeli przekraczasz ten jakiś próg. Czyli dla singla znowu ten próg wynosi 7000 zł. I jeżeli singiel będzie na przykład zarabiał 7100 zł, to on nadal może dostać te dopłaty do kredytu, ale one zostaną zmniejszone o 50% nadwyżki. Czyli jeżeli zarabia 7100, no to jego dopłata zostanie zmniejszona o 50%. Dla 2 osób to jest 13 tysięcy, potem jest dla 3 16, 19,5 dla 4 i 23 dla 5 lub więcej. Przy czym dla tych wszystkich oprócz singli zmniejszenie dopłaty wynosi tylko 25% nadwyżki. I jest też coś, czego nie było w bezpiecznym kredycie 2%, ograniczenie powierzchniowe. To znaczy, jeżeli na przykład jesteś singlem i kupisz sobie mieszkanie, które ma 51 metrów, to Twoja dopłata zostanie zmniejszona o 50 zł, bo każdy metr wyliczony powyżej tego wzoru to jest o 50 zł zmniejszenie dopłaty. Ten wzór mówi po prostu, że to jest 25 metrów kwadratowych powierzchni jest wolne i dodatkowe 25 razy liczba osób, czyli dla singla 50 i dla 2 osób na przykład to może być w takim razie 50 plus 25, czyli 75 i tak dalej sobie to mnożymy. Do czego to wszystko prowadzi? No to zmniejszenie tej powierzchni, ograniczenie powierzchni może wprowadzono po to, żeby zaznaczyć, że nie ma w ogóle jakiegoś limitu kwoty maksymalnej tego kredytu łącznie, jaki możesz wziąć. Jest tylko limitowana kwota, do której będzie dopłata. Czyli możesz wziąć kredyt droższy, możesz kupić droższą nieruchomość, nie tak jak to było ograniczone maksymalną kwotą, jaką obowiązywała w kredycie bezpieczny kredyt 2%. Jak to wygląda dalej? Spójrzmy się na ten wykres. Ten wykres jest potem od razu uproszczony bardzo i traktujcie go poglądowo. On był robiony jakiś czas temu przy średniej ważonej kredytów tych oprocentowanych, takich zwyczajnie troszeczkę wyżej niż są dzisiaj. To był na poziomie 7% robiony, ale on pokazuje efekt. Zobaczcie sobie na przykład ten singiel. On do jakiejś tam kwoty 200 tysięcy to praktycznie płaci kredyt 1,5%. Powiedziałem w przybliżeniu, bo ten wskaźnik W niekoniecznie, ten wskaźnik kredytów średnich niekoniecznie musi się zgadzać z tym, co bank oferuje, ale przyjmijmy w takim uproszczeniu, to tak mniej więcej wygląda. I od tej kwoty resztę może wziąć na wyższym kredycie. I jak składamy ten kredyt, to takiemu singlowi wychodzi tam oprocentowanie odpowiednio wyższe. No jak weźmie na przykład te załóżmy 400 tysięcy kredytu, no to jego oprocentowanie będzie ponad 4%, takie efektywne łącznego kredytu. I tak to jest poprzesuwane w pozostałych grupach. Jest jeszcze też te kreski pionowe, to oznaczają średnie ceny mieszkań w jakichś miejscowościach. I jeżeli dobrze zauważycie, te kreski pionowe o te 3, to są na przykład dla takiego miasta jak Warszawa. I tutaj bardzo ciężko jest kupić mieszkanie łapiące się po prostu wręcz w tym kredycie i odpowiadające oczekiwaniom właśnie czy też singli, czy też tych innych osób, które chcą kupić mieszkanie. Co to oznacza? To oznacza, że kredyt mieszkanie na start ma pełnić rolę takiego wzmacniacza czy zachęty do zwiększenia dzietności Polaków. Ale czy on ją spełni? No nie wiem, bo on promuje w tej chwili wyraźnie osoby, które już na przykład mają 3 dzieci i te dzieci mogą mieć na przykład 18 czy tam 17 lat, już być blisko wyjścia z domu, ale wtedy
ten kredyt dostaniesz na lepszych warunkach, a powiedzmy sobie czwartego dziecka, jeżeli masz już dzieci w wieku 17 lat, to niewiele osób planuje posiadanie wtedy kolejnego dziecka. Czyli to dotyczy rodzin, które już jak gdyby, można powiedzieć, spełniły swój obywatelski obowiązek, posiadając dużą grupę dzieci. Natomiast ten kredyt mocno utrudnia życie tym, którzy dopiero chcą założyć rodzinę. Chcą, będąc singlem, poznać drugą osobę na przykład i potem z nią założyć gospodarstwo domowe. Albo dopiero są na starcie, są sami, ale nie mają dzieci i oni mogą mieć w czasie obowiązywania tej ustawy, może uda im się spłodzić i urodzić jedno dziecko, ale czy trójkę, jeżeli nie będą mieli trojaczków, no to może być to trudne. Poza tym tak naprawdę to ja wątpię, żeby ktoś planował dzieci pod akcję kredytową, która zresztą nie będzie trwała zbyt długo i zresztą też może być nauczony doświadczeniem wyniesionym z bezpiecznego kredytu 2%, na który nagle zabrakło pieniędzy. Ja wiem, że ten kredyt przekroczył oczekiwania jego twórców tego programu, ale potem nowy rząd uznał, że w zasadzie to lepiej ten program wygasić i pochwalić się właśnie tym swoim nowym programem. Ten też program poprzez likwidację singli, w cudzysłowie oczywiście likwidację singli, ale utrudnienie im zakupów i tym parom bezdzietnym utrudnienie zakupów, eliminuje czy też mocno ogranicza możliwość nabywania mieszkań pierwszych przez właśnie te osoby będące na starcie swojego życia. Jest jeszcze ograniczenie wiekowe dla singla, maksymalnie lat 35, no ale jak będzie to para singli się złączą w związek i razem wezmą kredyt, to już ten limit ich nie dotyczy. Ale to nadal jest ograniczenie dla tych, którzy właśnie mają założyć nową rodzinę w domyśle, czyli chcąc rozwijać demografię, tym, którzy mogą zajmować się prokreacją, tym młodym właśnie, utrudniamy nabycie nowego mieszkania. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. W odróżnieniu od poprzedniego kredytu, to właśnie tutaj widać, że są preferowani nabywcy mieszkań starsi, powiedzmy. W tamtym kredycie ogromną rzeszę stanowiły właśnie te gospodarstwa dwuosobowe lub te gospodarstwa jednoosobowe. I to oni właśnie z tamtego kredytu mocno skorzystali. Możemy założyć, że oni już wyczerpali się w jakiś sposób, no bo w ciągu roku ile tych singli na rynku może się nowych pojawić. To nie są jakieś ogromne grupy, jeszcze one muszą te single mieć jakąś zdolność kredytową oczywiście, więc można założyć, że tamten kredyt, bezpieczny kredyt 2% mocno wyczerpał popyt z ich strony. To oznacza też, jeżeli na przykład sprzedajesz mieszkanie, że mogą się przełożyć akcenty zainteresowania rynku mieszkaniami według ich wielkości. W bezpiecznym kredycie, no, w takich miastach jak Warszawa, to nacisk był główny na jedno- i dwupokojowe mieszkania. Trzypokojowe mieszkania z uwagi na ceny w ogóle trudno się łapały w tym limicie. W innych miastach było to już trochę inaczej i były takie miasta, nawet wojewódzkie, gdzie prawie wszystkie mieszkania łapały się w limicie bezpiecznego kredytu 2%, a i tak dominowali tam single i te pary bezdzietne chcące kupić mieszkanie. Teraz, jeżeli dojdzie do tego jeszcze informacja, bo takie założenie w tej ustawie, że jeżeli masz trójkę dzieci, to możesz sobie pozwolić na wzięcie tego kredytu, mimo że posiadasz już wcześniej lub posiadałeś jakieś mieszkanie, jakąś nieruchomość mieszkalną, no to można zakładać, że ci ludzie będą po prostu na przykład polepszali swoje warunki życiowe, czyli będą sprzedawać swoje stare mieszkania, mniejsze w domyśle i kupować mieszkania większe lub wręcz domy lub wykańczać domy. Czy tak się stanie? No to oczywiście się okaże. Ja sądzę, że jeszcze czeka nas długa dyskusja nad tym programem i dlaczego ja powiedziałem na początku, że on tak wszedł trochę wstydliwie. No bo tak go głośno zapowiadano, tyle o nim mówiono,
a dzień publikacji projektu wypadł na dzień po wyborach, kiedy wszyscy interesują się zdecydowanie innymi sprawami. Do mnie zwróciło się wielu dziennikarzy z pytaniami, na przykład z prośbą o komentarz, czy ten kredyt nowy podbije ceny tak samo jak bezpieczny kredyt 2%. No i odpowiedź jest taka, to zależy. Niekoniecznie to musi nastąpić, chociaż może, bo wysyp taniego pieniądza na rynek zawsze powoduje, że są ludzie, którzy chcą z tego skorzystać i nic dziwnego. Bo jeżeli masz możliwość coś kupić taniej, na bardziej okazyjnych warunkach, to dobrze, że z tej okazji korzystasz. Niestety ten program tak naprawdę nie kreuje nowego budownictwa, nie kreuje nowych mieszkań i nie kreuje on również dostępu dla tych, którzy na przykład mają już mieszkanie jednopokojowe, mają 2 dzieci i chcą to mieszkanie zamienić na większe. No i niestety oni są w tych gorszych warunkach kredytowych, bo nie mają 3. I teraz nie wiem, co mają zaryzykować i uwierzyć władzy i sprawić sobie to 3 dziecko po to, żeby dostać kredyt na lepszych warunkach. Ja naprawdę nie wiem, czy wielkość rodziny planuje się pod kredyt i pod taką kapryśną wolę władzy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Z pewnością tutaj będą wkrótce kolejne audycje, już bardziej szczegółowe o tym kredycie, gdzie rozważymy wszystkie za, przeciw, kto może dostać, na jakich warunkach i tak bardziej to szczegółowo omówimy. Tę audycję o mieszkaniu na start potraktujcie jako sygnał, że władza coś zrobiła i już wyszła z tego opowiadania i przynajmniej zamieściła projekt ustawy w Rządowym Centrum Legislacyjnym i poddała go pod konsultacje społeczne. Jeżeli chcecie, możecie również konsultować. Cześć, trzymajcie się.